To gra wielowarstwowa, wielodomenowa, można powiedzieć, wielopłaszczyznowa. Tak, już miał się koronować tutaj Henryk Pobożny, już zakładał koronę właściwie, a tu nagle Tatarzy ścinają mu tą głowę. W każdym razie Gambit tak grał nad stołem, tak zastraszał innych graczy, że nikt nawet jego nie zaatakował. Podobno Napoleon zwykł mawiać, że jeśli chcesz, żeby coś było porządnie zrobione, to zrób to sam. Jeśli nawet ktoś może włożył w jego usta te słowa, to mój dzisiejszy gość pokazuje, że motto jest wciąż żywe i aktualne. Ja nazywam się Irek Winnicki, to jest kanał Dżentelmeni przy stole, a mój dzisiejszy gość to Lew Sołowiej. Witam wszystkich serdecznie i dziękuję bardzo za zaproszenie. No to ja bardzo dziękuję, że znalazłeś czas w tym gorącym okresie, kiedy przygotowujesz się do wspieraczki. No muszę powiedzieć, że mój gość jest dzisiaj taką wyjątkową osobą, którą można powiedzieć człowiek renesansu, bo nie tylko projektujesz swoje gry, ale również rysujesz, projektujesz do nich layout i wkładasz przede wszystkim olbrzymią pracę w promocję, której mam wrażenie, że pozazdrościłoby niejedno wydawnictwo. Także no, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, aby tutaj odwiedzić nasz kanał. Witam serdecznie. Dzięki, no staram się. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Starasz się, to skromnie powiedziane. Z tego, co wiem, to widziałem, że niedługo na kanale Zero będzie wywiad z tobą. Jeździsz po konwentach, to tu, to tam, wszędzie cię widać z grą Principes. Także no naprawdę kawał świetnej roboty, jeśli chodzi o reklamę. Akurat konwenty, festiwale musiałem już obciąć, te moje wyjazdy, bo właśnie już się zbliża kampania, także teraz 100% się skupiam na przygotowaniu samej kampanii, na promocji, finalizacji projektu. Ale może powiedzmy od razu, dlaczego to w ogóle jest możliwe, takie zaangażowanie, no bo ja nie jestem jakimś tam nadczłowiekiem, tylko po prostu udało mi się zdobyć stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2024. I wisi nad tobą wielki topór, z którego musisz się rozliczyć. Znaczy już się rozliczyłem, nie? Bo to pod koniec roku musiałem złożyć taki raport, także powiedzmy, że wypełniłem te wszystkie punkty, które sobie założyłem, ale no, dzięki temu stypendium po prostu byłem w stanie, powiedzmy, na 3/4 etatu cały 24 rok poświęcić tylko na ten projekt. I no, mało kto z twórców jest po prostu w stanie no, tak się skupić na jednym projekcie, nie? Tak, zazwyczaj jak czytamy dedykacje na jakichś dziełach, czy to książki, czy właśnie gry, no to widać olbrzymie podziękowanie dla bliskich, którzy wytrzymali z takim artystą, który gdzieś tam w piwnicy zaszywał się godzinami i po prostu tworzył. Więc jest to na pewno olbrzymia praca włożona w każdy taki projekt. No, rozbudowana gra planszowa, no to jest sporo, nie? No jestem mega ciekaw, bo nie miałem okazji jeszcze zagrać, mam okazję tylko przestudiować instrukcję i jakieś tam skojarzenia się pojawiły, ale zanim przejdziemy w ogóle do samego tytułu, to tak standardowo bym chciał cię prosić o podanie swojej takiej topki, powiedzmy, kamieni milowych, gier planszowych, które jakoś ukształtowały twój gust, które zapadają ci w pamięć, jeśli chodzi o twoje doświadczenie z grami planszowymi. Okej. Taką grą, która od razu mi się nasuwa, to jest w ogóle pierwsza nowoczesna gra planszowa, w którą grałem, odkryłem ją w liceum z kolegami, no to jest Gra o Tron, druga edycja. No widziałem, nawet redesign mapy robiłeś. Tak, no i właśnie od tej gry zaczęła się w ogóle moja przygoda z projektowaniem, bo no, zażynaliśmy ten tytuł z kolegami i po prostu no, to jest pewnie dość popularna opinia, że gra jest, no, nie grzeszy regrywalnością. To znaczy pojawiają się skrypty, tam jest problem z Lannisterami, Greyjoyami, nawet weszła errata. No i stwierdziliśmy z kolegami wtedy w liceum jeszcze, że no możemy zrobić to lepiej, przynajmniej według naszego gustu lepiej. No i w ciągu tam kolejnego roku czy dwóch rzeczywiście podjąłem się wraz z kolegami. Ja się zajmowałem właśnie grafiką, no bo też jestem grafikiem. No i stworzyłem taki fanowski projekt Gra o Tron trzecia edycja. Jako tam 19-20-latek nawet się odezwałem do Fantasy Flight Games
z propozycją współpracy, no ale oczywiście nie wiedziałem, jak działa rynek i to nie miało szans powodzenia. Nawet mnie straszyli jakimiś tam pozwami. Nie, ale to była super przygoda, nie? Taki właśnie, no wtedy zrozumiałem, że... Pierwszy zimny prysznic. Znaczy to nawet po mnie jakoś tam spłynęło, no bo nie nastawiałem się. To była taka próba, powiedzmy, młodzieńcza, ale no zauważyłem wtedy, że sprawia mi to mnóstwo frajdy, nie? Modyfikacja gier, możliwość kreacji własnych zasad, później prezentowanie tego innym graczom, bo ja z tym projektem też pokazywałem się na PGA na przykład w Poznaniu, Poznań Game Arena, ludziom się to podobało. No ale później były studia, powiedzmy, że się skupiłem na studiach, ale właśnie gdzieś z tyłu mojej głowy cały czas była ta myśl, że fajnie byłoby projektować gry. No dobra, ale wracając do pytania, czyli ta gra o to jest jeden tytuł, tak? To jest taki powiedzmy chyba najważniejszy tytuł. A co cię urzekło tak najbardziej w grze o Tron? To ta rywalizacja, ta interakcja, rozmowa nad stołem? Z mechanicznych rzeczy pewnie tak. No i oczywiście no sama gra o Tron, tak, byłem wtedy wielkim fanem po prostu gry o Tron i chciałem móc jakby odgrywać rolę przywódcy rodu. Weź w buty Lannistera. Tak. Od zawsze lubiłem gry strategiczne, serię Total War komputerową, także powiedzmy zarządzanie jakimś królestwem, państwem, armiami to było zawsze coś, co mnie kręciło. Okej. Natomiast tak, w tej sferze, warstwie mechanicznej, no to rywalizacja, brutalność, jakby ciężar własnych decyzji, tak, no bo w grze o Tron można odpaść, jeżeli tam przegra się jakąś wojnę. Emocje, zdrady, to wszystko mi się... Tak, wszystko wydaje się, że jest podporządkowane tylko jednemu celowi, po prostu, że zostanie jeden z was. I gra planszowa zdaje się świetnie to oddawać, te uniwersum właśnie, tę zawziętość i upór prowadzenia właśnie konfliktów, negocjacji. Tak, a jakbym to jest jeden. Tak, to jest jeden. Jakbym miał wymienić drugą grę, no to pewnie byłby to Shogun, gra planszowa. Już. O, świetny tytuł. Tak. No, z tą przeklętą wieżą, która wypuszcza tylko nie twoje kostki. Tak, no ta wieża jest super. No ale sama elegancja, prostota tej gry. Tak. Niedosyt, jaki pozostawia po każdej partii, bo tam są tylko te 2 cykle. Zawsze mi się wydawało, że powinny być 3, ale no to chyba właśnie o to chodziło, żeby tak po tych 2 cyklach człowiek miał ochotę dalej grać i zawsze odpalaliśmy. A ona nie jest krótka, nie? No tak, około 2 godzin, nie? No, to zależy jak to tam... No my graliśmy tak około 2, bo zawsze sobie po prostu graliśmy 2 pod rząd, tak, że był taki wieczór. Super. Udany wtedy. No a trzecią grą, no to pewnie tu już do zupełnego klasyka się odwołam i to będzie starożytna chińska gra Go. Jeżeli chodzi o elegancję taką i właśnie syntetyczność, no to myślę, że nie ma lepszej gry na świecie. Tam masz tylko, nie wiem czy grałeś. Miałem okazję dotknąć, że tak powiem, zbliżyć się tylko na odrobinę, żeby pograć parę partii, no ale no, gra jest niesamowita. No ja też nie jestem doświadczonym graczem. Ja prawie wyłącznie gram sobie od czasu do czasu z komputerem. A tak na żywo to też grałem mało. Ale no, głębia jakby tej strategii, którą trzeba wdrożyć i przewidywanie i wyobraźnia przestrzenna, to jest coś... No. Ja tutaj zawsze jak wspominamy gdzieś na kanale o Go, to ja polecam właśnie książkę, którą mi Konrad polecił, czyli właśnie tego Medjina Mistrz Go. Tam jest, książka jest zapisem półrocznej partii, ta finałowa partia ich tego odchodzącego mistrza z nowym pretendentem do tronu trwała tam około pół roku chyba, jak nie więcej i to świetnie pokazuje, jak ta gra... Jak ona jest bogata w ogóle w przemyślenia, w to wszystko, co skupia też się wokół kultury japońskiej, więc to no świetny tytuł. No tak się mówi, że szachy to jest jakby rozgrywanie bitwy, a Go to jest cała wojna. A oglądałeś może film taki dokumentalny AlphaGo? Nie. No to muszę polecić tobie i wszystkim słuchaczom. To jest piękny film, to jest film o koreańskim bodajże mistrzu Go.
który przegrywa z algorytmem i w tym czasie, kiedy on przegrywa, to nikt nie wierzy w algorytm, że algorytm może w ogóle osiągnąć taki poziom. Długo się uznawało, że właśnie Go to jest taka gra, w którą nigdy komputer nie będzie w stanie wygrywać, bo tu jest potrzebny taki pierwiastek właśnie wyobraźni, intuicji ludzkiej. Natomiast oczywiście komputer wygrywa z tym mistrzem, no i tam są takie wzruszające sceny, jak ci starzy mistrzowie gry Go z siwymi brodami po prostu płaczą nad pięknem tych ruchów. Że to po prostu komputer, wydawało się, że... Maszyny. Tak, że zagrał jakiś zupełnie bezsensowny ruch w połowie partii i wszyscy myśleli, że to jest blunder, nie? Że to jest kompletny błąd. Glitch. Tak, a dopiero pod koniec partii wyszło, że to był decydujący w ogóle ruch, który zadecydował o wyniku. Nie? No ale to tak dygresją. Muszę sobie zobaczyć, bo brzmi ciekawie. No to podałeś 3 tak naprawdę gigantyczne tytuły, jeden większy od drugiego, więc widzę, że nie boisz się interakcji w grach, więc to dobrze świadczy o Principes, bo to o tym tytule będziemy dzisiaj głównie rozmawiać, ale zanim przejdziemy do samej warstwy tej takiej typowo mechanicznej, to chciałbym cię zapytać o warstwę graficzną, no bo nie jesteś jedynym artystą w rodzinie Sołowiejów, tak? Jeśli dobrze kojarzę, twój tata też jest artystą, nawet chyba studiował tutaj u nas w Lublinie. Tak, no dokopałeś się. Tak, gdzieś tam udało mi się właśnie znaleźć te informacje. No i jestem taki pełen podziwu, bo zazwyczaj jest tak, że jak się syn napatrzy na ojca, jak się morduje z jakimś rzemiosłem, to sam idzie w zupełnie inną stronę, a u ciebie chyba było odwrotnie, chyba stał się inspiracją do twojej ścieżki życia. Znaczy, no, różnie to pewnie bywa, nie? No, to też jest taka klisza, że syn robi to samo, co ojciec, nie? I przejmuje jakby. Ale ja nie robię tego samego, bo tata jest rzeźbiarzem przede wszystkim. Mama też jest malarką, także cała rodzina jest artystyczna. A ja byłem na architekturze. No widziałem tę wersję Poznania z 2 wieżami. Tak, no ja te studia traktowałem bardzo hobbystycznie, powiedzmy, tak pasjonacko. Znaczy już mniej więcej od połowy mojej przygody akademickiej wiedziałem, że nie będę pracował jako architekt, więc stwierdziłem, że chcę się po prostu dobrze bawić i tak poleciałem bardzo, powiedzmy, wizjonersko, fantastycznie, nie? Na tych studiach. Tak, i przerabiałem Stare Miasto Poznania. No, dużo takich projektów miałem z mojej perspektywy ciekawych i innych, można powiedzieć. Na przykład kiedyś w Kamieniołomie termy takie całe zaprojektowałem, specjalnie jeździłem po kamieniołomach na Śląsku, tam badałem te kamieniołomy, no zupełnie takie odleciane rzeczy. No. Byłem traktowany trochę jak taki freak na studiach, nie? No, ale tak jak wspominałem, wiedziałem, że raczej tymi grami będę się zajmował, więc już na ostatnim roku właściwie równolegle z pracą magisterską zajmowałem się Bretwaldą. To drugi, znaczy pierwszy z twoich tytułów, a jeszcze chciałem właśnie zapytać odnośnie warstwy graficznej, bo no ta warstwa jest odważna, ten styl, czy i taki zamknięty na szerszy odbiór. No tutaj z takim odważnym podejściem to przypomina mi się Troa, gra, która też właśnie ma bardzo, bardzo skrajne czasem opinie, jeśli chodzi o odbiór właśnie tego stylu. On świetnie wpasowuje się oczywiście w te czasy, o których gra opowiada, ale jednak no, nadaje taki mocno historyczny rys temu tytułowi. Tak, no ale na pewno to było zagadnienie przy właśnie mojej pierwszej grze, czyli Bretwaldzie. Znaczy, ja od początku byłem pewny swego. No. Ja tak często w ogóle mam. Czasem to może być ryzykowne, bo gdzieś tam zabrnę w jakieś złe rejony, ale niekorzystne. No, ale myślę, że tutaj to się sprawdziło. No bo Bretwalda została bardzo ciepło przyjęta, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, no bo to też było coś nowego na rynku. Mówisz o Troa. Tak, te gry są porównywane, ale no myślę, że Troa nie jest takie wierne. Nie?
To może nie widać na pierwszy rzut oka, ale no, zostało trochę skomercjalizowane. Powiedzmy, nie, że tam dużo bardziej luźno podeszli do odwzorowania tak 1 do 1 tej stylistyki średniowiecznej. A ja w przypadku Bretwaldy po prostu wziąłem 1 do 1 stylistykę z anglosaskich, celtyckich manuskryptów. Book of Kells, Lindisfarne Gospels, to są takie najsłynniejsze księgi. No i właściwie taką drogą kolażu, przekształcania właśnie później tworzyłem już własne ilustracje pod grę. I rzeczywiście wydawnictwo miało, czyli Phalanx, no różne opinie tam były odnośnie tego stylu i musiałem trochę powalczyć, żeby go zachować. Także tak jak mówisz, no to nie jest taka prosta sprawa, nie była taka prosta sprawa, ale myślę, że to się obroniło. I w przypadku Principes, tutaj wykorzystuję XIV-wieczne księgi, no to już tych wątpliwości raczej nie ma. Znaczy, nie spotkałem się jeszcze z opinią, że ktoś by powiedział, że wolałby, żeby to było na przykład w stylu realistycznym zrobione. Tak, z tego co czytam opinię, to ludziom podoba się, może właśnie przez to, że jest to świeże w porównaniu no trochę z tym zalewem grafik, które generuje nam sztuczna inteligencja, że wszystko jest takie piękne, dopieszczone, a tutaj jest jakaś taka surowość właśnie w tych grafikach. Także trochę przypomina gdzieś ikony, nie? Ten czas właśnie taki typowo średniowieczny, więc fajnie, że odważyłeś się na pozostanie wiernym właśnie też w tej warstwie też historycznej. Powiedz mi w ogóle, skąd zainteresowanie akurat tym momentem historii? O czym opowiada Principes? Ty wymawiasz, jak to wymawiasz? Tam się wymawia, bo to jest z łaciny Principes, czyli to cy jako 3 w środku. To znaczy książęta. Jest liczba mnoga od książę. Jeden książę to jest princeps, czy princeps, a Principes to są książęta. Ale różnie ludzie czytają. Nie? Tak, ale skąd inspiracja i skąd pomysł? No, ja od zawsze byłem fascynatem średniowiecza od dziecka. Właśnie jeździliśmy z rodzicami często gdzieś tam na weekendy zwiedzać jakieś średniowieczne miasteczka tutaj w Wielkopolsce, kościoły, na wakacjach zawsze po prostu wszystkie zabytki. Rodzice mi opowiadali dużo o tym od zawsze lub kochałem po prostu przeglądać albumy ze sztuką średniowieczną, także no to się gdzieś tam zakodowało, utkwiło gdzieś mi. No i temat rozbicia dzielnicowego, no to jest po prostu nasza gra o tron piastowska i no tutaj można się śmiać, ale tutaj nie ma jakby ani grama przesady moim zdaniem. To znaczy to jest taki scenariusz tych prawie 200 lat chaosu u nas, walki właśnie o koronę, o tron, który by się świetnie nadawał na jakiś dobry serial i nie moglibyśmy się tego wstydzić na całym świecie. Nie? Po prostu zwroty, akcje, zdrady, bitwy, wszystko jak w pralce tam się przewraca, ta cała sytuacja historyczna. Tatarzy nagle tutaj przyjeżdżają, tak, już miał się koronować. Sąsiadów. Tak, już miał się koronować tutaj Henryk Pobożny, już zakładał koronę właściwie, a tu nagle Tatarzy ścinają mu tą głowę. Także no niesamowite to jest No i moim zdaniem ten temat też się prosił o to, żeby ktoś zrobił grę o tym i wiele osób próbowało, nawet w trakcie jak tworzyłem Principes, no to tak z ręką na sercu z 5 osób chyba do mnie napisało i przedstawiało swoje jakieś wczesne projekty, które zaczynali, ale których nie skończyli. Także no dużo osób myślało o tym, żeby to zrobić. Okej, czyli co, jeśli można by podsumować Principes jednym zdaniem, to byłaby to polska gra o tron po prostu? To była taka kwintesencja tego tytułu? Tak to reklamuję, bo wszyscy znają grę o tron, także to jest takie proste odwołanie, które wszyscy jakoś łapią i rozumieją. Tak, no w grze chodzi przede wszystkim o okiełznanie chaosu rozbicia dzielnicowego i zakończenie go. Na swoją korzyść. No oczywiście.
Oczywiście, no. O to chodziło w rozbicie dzielnicowym, że każdy chciał zjednoczyć kraj, ale każdy chciał... Po swojemu. Po swojemu, tak. Powiedz mi, czy są jakieś wnioski, które wyciągnąłeś z poprzedniego projektu właśnie Bretwaldy, czy sposób pracy, nie wiem, pewne mechanizmy, które zostały poprawione, czy te dwie gry są do siebie zbliżone, jeśli chodzi o mechanikę, czy to są zupełnie oddzielne bieguny? Są zbliżone. To jest właściwie rodzeństwo albo kuzynostwo może bardziej. Ja w pracy nad Principes wyszedłem po prostu z podstawowych mechanicznych założeń Bretwaldy i po prostu w toku pracy nad grą je przekształcałem i całość ewoluowała, nabierała własnej takiej tożsamości. Niedawno wrzuciłem na GameFounda update dotyczący porównania obu gier, także zapraszam, można sobie poczytać więcej. Natomiast relacja tych gier jest taka, że jeżeli ktoś zagrał w Bretwaldę, jeżeli ją zna, no to będzie się czuł trochę jak w domu, grając w Principes. Znaczy, będzie po prostu zaznajomiony z wieloma podstawowymi konceptami. O, sorry, ale mi tutaj coś dzwoni, muszę odrzucić na drugiej komórce. Natomiast kluczowe było dla mnie, bo też wiele osób miało dużo obaw w stosunku do tego, żeby była to nowa jakość, tak? Żeby to nie był żaden odgrzewany kotlet. Ten sam tytuł w innym pudełku. Tak, żeby ludzie, którzy zagrali w obie gry, mogli mieć obie na półce. No dokładnie tak, o to chodzi, żeby po prostu te gry się jakoś uzupełniały, dopełniały, a nie żeby po prostu się jakby gryzły ze sobą, tak? I niepotrzebnie właśnie zajmowały dwie miejsca na półce. Powiedz mi, to jeśli będziemy się teraz powolutku zagłębiać bardziej w mechanizmy gry, jak byś opisał, czy jest to gra bardziej zbliżona czy jest to area control w świecie euro, czy na odwrót, czy euro w świecie area control, czy to są takie dwa światy, które próbowałeś połączyć, bo przez grę euro rozumiem, bo oczywiście nie ma definicji gry euro, rozumiem grę o budowaniu, optymalizacji, o tworzeniu naszego silniczka, a z drugiej strony mamy area control, czyli walka o obszary, zajmowanie, negocjacje, tego typu rzeczy. Patrząc na Principes, mam wrażenie, że tak jakby te dwie gry tutaj się ze sobą łączą, ścierają. Najlepszym określeniem Principes to jest chyba gra symulacyjna, albo gra, która próbuje być symulacyjną. A euro i area control to są po prostu narzędzia, tak, do osiągnięcia tego, ale jeżeli miałbym określić czegoś więcej, no to podstawą jest tutaj chyba jednak to area control, bo naszą bazą, teatrem, na którym rozgrywa się cała akcja gry, jest mapa obszarowa i zdobywanie ziem, walka o nie jest kluczowym elementem gry, potrzebnym do zwycięstwa. Natomiast elementy euro też występują. To jest właśnie budowanie, powiedzmy, silniczka, naszego potencjału. Jest też akcent worker placementowy, taki mały. Wysyła się agentki, księżniczki co jakiś czas na misję. Jest też tworzenie łańcuchów akcji, planowanie. To też czasem jest zaliczane do gatunku euro. Także to jest... właśnie, bo mechanika rozkazów jest też właśnie jak w grze o Tron, czyli kładziemy sobie zakryty rozkaz i po prostu programujemy rundę i później, tylko to co ciekawe, u ciebie jest to odkrywanie rozkazów po kolei, a w grze o Tron jest naraz, wszyscy odkrywamy, więc wszyscy widzimy. Jak ci się ten mechanizm sprawdza? No powiem nieskromnie, że ludziom się podoba. To znaczy, póki co, jeżeli chodzi o ten element gry, no to otrzymywałem jedynie pozytywny feedback. Tak, planujemy 3 z 6 dostępnych akcji zawsze i zawsze mamy te 6 akcji dostępnych w każdej rundzie. Tak, a później zgodnie z kolejnością rozgrywania rozgrywki po jednej jest odsłaniana.
Jakie akcje mamy tutaj do wyboru? Jakbyś przybliżył? To jest akcja postępu. To jest właśnie akcja, która pozwala nam rozbudowywać nasz, powiedzmy, silniczek. Za jej pomocą dobieramy kafle postępu, które na przyszłość ulepszają nam działanie właśnie akcji. Druga akcja to jest akcja podatków. Po prostu zbieramy pieniądze z naszych ziem. Trzecia akcja to jest akcja WICI. To jest taka akcja rekrutacji. Po prostu zwołujemy wojsko. Czwarta akcja to jest akcja ruchu. Możemy się ruszać, wywołujemy bitwy. Akcja się dzieje na planszy. Piąta akcja to jest akcja budowy, poprzez którą budujemy różne budowle, zamki, opactwa, szranki oraz lokujemy miasta, bo ten XIII wiek, w którym toczy się akcja gry, to jest właśnie czas lokowania miast w Polsce. Grody przekształcają się w miasta. I ostatnia akcja to jest akcja polityki. Za jej pomocą możemy skwitować całą rozgrywkę, zakończyć ją zwołując zjazd, jeżeli mamy odpowiednie tutaj odhaczone, powiedzmy, wymagania. I też dobieramy karty. Możemy też w tej akcji atakować sąsiadami innych graczy od tyłu. Także to jest taka akcja intryg, powiedzmy. Tak, bardzo mi się to podoba, że to my, te zewnętrzne frakcje, to my sterujemy tymi zewnętrznymi frakcjami, a nie jest to algorytm, który po prostu gdzieś tam wywołuje reakcję. No, brzmi to o tyle ciekawie, że mam wrażenie, że tak jakby ten czas jest bardzo bogaty, bo z jednej strony mamy ten nieustanny konflikt, który się toczy, a z drugiej strony ten olbrzymi rozwój w tym czasie, nie? Tak jak mówisz, grody zmieniały się w miasta, więc i to trochę mi właśnie pokazuje bogactwo tej gry, że właśnie, że trzeba tak jakby, te dwie nóżki muszą być dobrze wyważone, jak rozumiem, tak? Czyli jednocześnie rozwój, żeby nie zostać w tyle. Gra tak jakby zmusza nas do tego, żeby cały czas rozwijać te nasze posiadłości. Do tego dochodzi polityka, z tego co widziałem też warstwa dyplomacji, kontaktów z Kościołem, który wtedy miał też decydujące znaczenie. No i oprócz tego ta nieustanna wojna. No to jest naprawdę kawał historii i bardzo to brzmi ciekawie właśnie, jak to jest, jak to tutaj zostało rozwiązane. Mógłbyś powiedzieć więcej, jak wygląda przebieg rozgrywki? To znaczy w kilku słowach będzie trudno opowiedzieć przebieg rozgrywki, no ale tak, jest to gra wielowarstwowa, wielodomenowa, można powiedzieć, wielopłaszczyznowa. I może powiem tak, zależało mi oczywiście oprócz tej symulacyjności, która wymusza właśnie wprowadzenie wiele tych warstw i mechanik, żeby dobrze oddać powiedzmy ducha czasów, to zależało mi, żeby gracze mieli wrażenie sandboxowości w grze. Czyli żeby mieli poczucie, że mogą robić mniej więcej co chcą, co powiedzmy jest w zakresie tutaj kompetencji księcia średniowiecznego. I to gracze decydują, czy grają bardziej militarnie, czy dyplomatycznie, czy właśnie ekonomicznie rozgrywają swoją partię. I myślę, że to może oczywiście być trudne, żeby to dobrze zszyć w grze i to już gracze ocenią, czy to się udało jakoś elegancko wszystko połączyć, ale to daje bardzo dużą regrywalność. To jest właśnie to, czego mi brakowało w Grze o Tron zawsze, gdzie mogliśmy zwycięstwo osiągnąć tylko w jeden sposób. Tutaj naprawdę są różnorakie strategie. Ja podczas tych kilkudziesięciu partii, które prowadziłem w tym roku na festiwalach, no to znowu z ręką na sercu powiem, że ani razu się nie nudziłem. To znaczy gracze często wpadają na tak absurdalne pomysły, jak tą koronę zdobyć, że dla mnie samego to było ciekawe. Tak, ale jakbyś... Bo tak w pierwszym odczuciu mam wrażenie, że tego jest wszystkiego dużo, nie? Bo są to tory przewag, jest kilka różnych talii. No jest ta sytuacja na mapie, bo są sąsiedzi, zajmowanie dzielnic, rozbudowa, planszetka z kilkunastoma rozwojami. Po ilu rozgrywkach tak zauważasz, że gracze czują się już swobodnie? Czy już po pierwszych rundach gracze wchodzą w tę grę i
robią ciekawe, optymalne ruchy, czy raczej potrzeba kilku rozgrywek, żeby się odnaleźć w tym tytule? Wiesz co, jest oczywiście różnie, to jest banał, nie? Że to zależy od gracza, ale myślę, że ten poziom wejścia jest całkiem niezły. To znaczy w opactwie na przykład, świetna impreza swoją drogą, zapraszam wszystkich do opactwa do Jarosławia. 9-latek bodajże grał, Adam, pozdrawiam, jeżeli słuchasz, i naprawdę rozgrywał świetną partię. Złapał od razu wszystko. Jest dużo mechanik, powiem tak, jest dużo mechanik, całkiem sporo mikrozasad, żeby właśnie ten poziom symulacyjności jakby satysfakcjonująco osiągnąć i oddać te czasy, ale wydaje mi się, że są dość intuicyjne. To znaczy podczas projektowania starałem się, by wszystkie te zasady, wszystkie te mechaniki, one miały logiczny sens dla graczy. Na przykład jest taka mikrozasada, że jak gracz zaatakuje ziemię w granicach dzielnicy innego gracza, no to Claire się wtedy wkurza, no bo łamie jakby status quo, a Claire wtedy pilnował porządku w krainie. No i można powiedzieć, że to jest taka upierdliwa rzecz, której właściwie mogłoby jej nie być, ale gracze to łapią, nie? Zapamiętują i radzą sobie z tym. No to zawsze jest przy tego rodzaju grach tak złożonych i jeszcze nawiązujących do historii, wydaje mi się, że ciężka decyzja, ile mogę sobie pozwolić jako projektant włożyć tu historii, ale żeby to wciąż była gra, żeby to wciąż hulało, nie? Bo tak jak mówisz, ta sytuacja, no, mogłoby jej nie być, ale z drugiej strony jest to ważny element, który wtedy miał miejsce, więc no bez tego gra coś by straciła. A jednak symulacja zmusza nas do wycięcia, nie? Pewnie jakichś mniejszych, większych elementów i uproszczeń. Tak, ja jeszcze oczywiście czekam, jeżeli kampania się powiedzie, mam nadzieję, że się powiedzie, to będę zbierał feedback od wszystkich recenzentów, bo w tym czasie, kiedy nagrywamy, to kilkanaście prototypów recenzenckich jest cały czas ogrywanych przez ekipy. No widziałem, olbrzymia robota i figurki, wszystko w zasadzie ogarnąłeś się sam, nawet malowanie, introligatornie. No, bo tam nie wyszedł ten druk 3D w kolorach odpowiednio. No, fajna zabawa, tylko tydzień w plecy, nie? Roboty. Tak, ale wracając, tak, czekam na feedback i zmierzałem do tego, że zobaczymy szczególnie, jak zareagują zagraniczni odbiorcy, no bo my łapiemy... Nie znają historii. Tak, no tutaj trzeba wyważyć. Właściwie to powinna być inna wersja dla Polski i dla zagranicy. I wydaje mi się, że dla zagranicy część rzeczy po prostu mogłyby być ucięte, tych rzeczy, które w Polsce są ważne, nie? W odbiorze. Tak, ale no przewiduję jeszcze ewentualne wygładzanie tego całego systemu. Także możliwe, że część rzeczy będzie wycięta, a część będzie właśnie uproszczona, ale no to się okaże jeszcze. Chociaż jak widać po Wiedźminie, ten słowiański klimat się bardzo dobrze przyjął na zachodzie. Tak. Jako coś świeżego, nowego. I też wiesz co, połowa rynku, czy nawet więcej, to są Amerykanie. Amerykanie nie rozróżniają średniowiecza zasadniczo francuskiego, polskiego, angielskiego czy hiszpańskiego. Dla nich średniowiecze to jest średniowiecze i oni jak widzą tam rycerzy, jakiś tam książąt, zamki, no to dla nich to jest wszystko jedno to samo, więc liczę na to, że tym sposobem do nich dotrę. Ale jednocześnie z takim właśnie pierwiastkiem troszkę innym niż standardowy. Gdzieś tam ten średniowieczny chanson digeste, wiesz, opowieść o francuskich czy angielskich. No tak, nawet imiona tych książąt, tak? Jakiś Władysław, Bolesław, no to wszystko daje dużo smaczek wschodni. Ty dałeś tu dużo smaczków właśnie takich legend, jakichś haseł, czy może brakuje mi słowa, powiedzonek, które właśnie tam gdzieś przewijają się przez instrukcję, także... Tak, no w instrukcji starałem się troszkę tego flafu tak zwanego dodać, żeby nadać smaku dodatkowego. Sam lubię takie wstawki czytać, także...
Chciałbym teraz zapytać cię o crowdfunding, który no w Polsce może nie ma najlepszej pasy po problemach ze Wspieram to i no, gdzieś tam różnych lepszych, gorszych notowaniach z innymi projektami. No bo zazwyczaj jest taki typowy zarzut właśnie dla osób na wspieraczkach, że no wesprzyjcie mnie, a później pozostali ludzie dostaną tę grę taniej i szybciej w sklepach, nie? Albo wystawianie na wspieraczkę produktów, które nie są w ogóle skończone, które są na poczęte, mają tylko wizualizację figurek, a później okazuje się, że dostajemy zupełnie inny produkt niż którą płaciliśmy. No, opóźnienie rok to już jest w zasadzie standard, dlatego tak się uśmiechnąłem, jak mówię się o 8 miesiącach, bo opóźnienie rok to jest wydaje się coś normalnego. Jak ty tu byś uspokoił odbiorców, jeśli chodzi o Principes? Znaczy, z mojej strony ja stawiam po prostu na szczerą, otwartą komunikację. Wszystkim mówię, robię to pierwszy raz, to jest mój debiut. Dużo rzeczy może pójść nie tak, ale na pewno będziecie wiedzieć o wszystkim na bieżąco. Sam się będę po prostu uczył tego całego procesu. Tak jak wspominałem, jestem w stałym kontakcie tutaj z pośrednikiem, z fabryką. On twierdzi, że projekt jest do wiezienia w 6 miesięcy. Powiedzmy, że no to na pewno jest zbyt optymistyczna estymacja, ale myślę, że rok to jest no przy uczciwej pracy po kampanii to jest ten czas, w którym powinna gra się ukazać. Principes jest w zasadzie ukończony, tak? Czy coś jeszcze będzie się zmieniało w przeciągu miesięcy? Tak jak mówiłem, no dzieło nigdy nie jest skończone, nie? Jak to się mówi. No tak, no to artyście trzeba czasem zabrać po prostu siłą jego dziecko. Tak, no i ja po prostu sobie przewiduję, tak myślę, zdrowe 3 miesiące po kampanii. Takiego dewelopu jeszcze. Tak, ostatecznego dewelopu na podstawie feedbacku od recenzentów, od blind testerów. Trzeba będzie pewnie dorobić trochę tak zwanego contentu, który się obiecało na kampanii. Postaram się, żeby wszystko było gotowe już na kampanię, co przewiduję w stretch goalach, ale no pewnie coś tam jeszcze trzeba będzie dorobić. Coś zdradzisz, jakieś tajemnice, co może się pojawić? No stretch goal z założenia to powinna być niespodzianka, nie? Ale zdradzę tyle, może tak, że oprócz takich wiadomo, mechanicznych rzeczy związanych z samą grą oraz oczywiście komponentów, które będą ulepszać jakościowo grę, no to przewiduję kilka rzeczy, które będą też wprowadzać graczy lepiej do świata rozbicia dzielnicowego. Czyli jakiś podręcznik? No, to już nie powiem nic więcej, ale uważam, że po prostu, szczególnie w tej grze, ona jest dużo smaczniejsza w odbiorze, gdy chociaż troszkę się napoczęło tej historii. To nie będziemy zdradzać za dużo, no ale taki podręcznik fajnie ilustrowany z historiami z tamtego czasu na pewno zrobiłby robotę. Ale powiedz mi, tak patrząc teraz z perspektywy tej pracy, tego wszystkiego, to nie kusiło cię, żeby po prostu dalej to kontynuować w wydawnictwie? No wyjdzie kiedy wyjdzie, ale po prostu sobie z głowy to wszystko zdjąć? Dlaczego nie zdecydowałeś się właśnie na dalej, na wydawanie przez wydawnictwo? Ja nie mam charakteru do tego. Znaczy ja mam skrajnie indywidualistyczne podejście do wszystkiego, co robię. I po prostu dużo lepiej spełniam się w pracy jednoosobowej. Oczywiście jestem otwarty na modyfikacje, oczekuję i łaknę feedbacku, chętnie zmieniam różne rzeczy w swoich projektach, ale jakby nieakceptowalne jest dla mnie scedowanie ostatecznej kontroli nad moim tworem. No i z tym się niestety wiąże. W pełni ponieść tak jakby odpowiedzialność, ale też jednocześnie mieć 100% możliwość decyzji nad końcowym efektem po prostu, tak? Tak, chcę po prostu być pewny, że gra wyjdzie w 100% w formie, którą tam sobie wymarzyłem, którą akceptuję, która jest po prostu w 100% moja, nie? A wydawnictwo mniej lub bardziej, ale każde ma jakąś swoją linię, swoją wizję. Chcę, żeby to pasowało
do swoich poprzednich gier. Też deweloperzy mają swoje preferencje, swoje pomysły. Także w moim przypadku to się raczej nie sprawdza. No, rozumiem. Plus jestem po prostu ciekawy, jak wygląda ten proces produkcji gry, dostarczenia gry od środka. Od jakby na backstage'u te wszystkie zakulisowe sprawy, jak się rozgrywają. Jestem bardzo tego ciekaw, że dla mnie to jest przygoda cały czas. Jakoś tam się czuję, powiedzmy, w tych działaniach marketingowych. Podoba mi się interakcja z odbiorcami. Także no, jestem po prostu bardzo zadowolony i szczęśliwy, robiąc to tak jednoosobowo. No na razie nie ma żadnych planów, żeby to się pojawiło w retailu, tak? Tylko wspieraczka na razie i tyle. Wiesz co, pytanie, co rozumiemy pod pojęciem retail? Bo zawsze jest tak, że zamawiasz większy nakład niż poszedł na kampanii, no bo musisz po prostu do jakiejś pełnej liczby tutaj zrobić. Więc to jest tylko pytanie, jaka ta liczba będzie tej nadwyżki z nakładu z kampanii. No i jeżeli to jest retail, no to taki retail na pewno będzie. Tylko pytanie, czy to będzie 50 sztuk, czy 500 później w sprzedaży. I pytanie, czy ja to będę sprzedawał jakoś samemu przez własny sklep internetowy, czy przez GameFounda, bo też są takie teraz możliwości, że po prostu możemy mieć sklepik na GameFoundzie. Czy właśnie komuś to oddam, sklepom albo no nie wiem. Jeżeli byłby duży sukces, no to zwiększa też szansę na regularną później sprzedaż już na normalnych warunkach przez, powiedzmy, wydawnictwo. Tylko że wtedy wszedłbym we współpracę z wydawnictwem na warunkach bardziej licencyjnych. Czyli no oni bez mojej zgody już by nie mogli nic tam zmieniać. Nie? Ja sprzedaję po prostu prawa do gry i oni w następnych latach już to sobie produkują sami i sprzedają sami. Tak? Ja dostaję od tego jakiś procent. No ale zobaczymy. No to bardzo dużo zależy właśnie od kampanii, no a później czy ewentualny partner jakiś by był zainteresowany. Okej. Dobrze, to przejdźmy może teraz do samej tożsamości gry, no bo tak jak wspominałeś, starasz się w pewien sposób reklamować jako polską grę o Tron i czy nie boisz się, że właśnie te porównania mogą gdzieś tam później właśnie przynieść odwrotny efekt, że ludzie, no bo zawsze jak coś porównujemy do czegoś, no to są wiadomo oczekiwania, a Principias to przecież to jest zupełnie inna gra, nie? Więc czy dla kogo jest ta gra właśnie skierowana? Czy miłośnicy gry o Tron właśnie tutaj będą zainteresowani, czy bardziej jednak ten właśnie gracz taki typowo euro, który lubi sobie coś pobudować? Tak jak wspominałem, ja chciałem tutaj zrobić takiego sandboxa. I grę rzeczywiście można wygrać grając bardzo agresywnie, jak w grze o Tron, po prostu totalna dominacja terytorialna. A można też wygrać, tak jak Gambit wygrał pierwszy raz, on to dokonał tego wyczynu. On wygrał nie staczając żadnej bitwy. Nie dość, że on nikogo nie zaatakował, to tak właśnie grał nad stołem, bo o tym nie mówiliśmy, a właściwie jeżeli miałbym wskazać na jedną kompetencję, która jest tutaj najważniejsza do wygrywania w tę grę, to jest dyplomacja, retoryka, umiejętności miękkie. W każdym razie Gambit tak grał nad stołem, tak zastraszał innych graczy, że nikt nawet jego nie zaatakował podczas całej tam 2-godzinnej rozgrywki. I wygrał właśnie czysto ekonomicznie rozbudową swojego potencjału. Tak, ale wracając do graczy, którzy lubią grę o Tron, to nawet dzisiaj tak się złożyło, że który dzisiaj jest 2 kwiecień. Dzisiaj na BGG wchodzę sobie, tam sprawdzam, bo tam czasem ludzie zostawiają właśnie wrażenia po grze i dzisiaj pojawił się taki komentarz, że to jest dla niego gra, która nomen omen zdetronizowała grę o Tron. Także bardzo miłe. I takich komentarzy miałem dużo, bo dużo graczy
ma podobne odczucia, że Gra o Tron to jest świetna gra. Mam do niej sentyment i tak dalej, ale no to jest gra, w której jest problem tej powtarzalności i małej swobody podejmowania właśnie strategii. Także myślę, że gracze, którzy lubią Grę o Tron, tutaj się odnajdą, bo jeżeli będą chcieli grać bardzo brutalnie, to myślę, że to jest gra, która pozwala nawet na większą brutalność niż Gra o Tron. Bo w Grze o Tron możemy tylko wyżynać sobie jednostki, ewentualnie doprowadzić do po prostu eliminacji gracza. Tutaj mamy eliminację gracza, możemy sobie wyżynać armię, a dodatkowo możemy też palić po prostu miasta, niszczyć budowle, czyli rujnować ten cały potencjał, który ktoś budował przez całą grę, więc to może boleć jeszcze bardziej. A do tego możemy posługiwać się też per proxy sąsiadami, właśnie jednostkami neutralnymi, żeby wjeżdżać od tyłu innym graczom, co w Grze o Tron jest niemożliwe. Tam, jeżeli gramy Starkami, no to raczej nie będziemy mieć wojny z martelami. No kurczę, brzmi to naprawdę fajnie. Zupełnie inaczej gdzieś to widziałem podczas lektury instrukcji. Powiedz mi, bo ja tak łopatologicznie trochę patrzę może i dzielę tytuły na właśnie negocjacyjne i takie optymalizacyjne. A tutaj starasz się łączyć właśnie te dwa światy, no bo mam wrażenie, że w części grach jest tak, że mechanika pilnuje balansu. To jest taki policjant, który pilnuje, żeby przypadkiem jakiś gracz nie odjechał za bardzo, czyli mamy te rundy tak jakby już zaprojektowane w ten sposób, że ta gra się toczy w określonych ramach, albo mamy gry takie, gdzie tak jak Gra o Tron, że balansu tak naprawdę pilnują współgracze. Oni muszą się nauczyć, że jeśli przesadzą, docisną za bardzo jedną osobę, wykluczą go z rozgrywki, no to ktoś na tym skorzysta, nie? Wiesz, o czym mówię, takim po prostu balansie, którzy tworzą gracze. A tutaj tak jakby widzę właśnie dwie gry w jednym, jeśli dobrze rozumiem, bo mówisz, że można zostać wykluczonym przez innych graczy, można po prostu odpaść z gry, nie ma mechaniki, która przed tym broni graczy, ale z drugiej strony gra ma mocny ten element rozbudowy. Ciekaw jestem, jak to ci się właśnie udało połączyć te dwa światy. No bo budujemy sobie coś, wiesz, bo to są gry zazwyczaj, które, jeśli coś budujemy, no to ta interakcja jest zmniejszona, no bo jeśli gra jest o budowaniu, to jest o budowaniu. Tutaj gra jest o budowaniu, ale ktoś ci przychodzi po prostu rozpierdzielać drobny pył. Tak. Jest kilka kwestii. Dobra, zacznijmy od tego właśnie. Tak, można rozpieprzyć po prostu, jeżeli ktoś popełni duże błędy oczywiście, tak, to nie jest takie proste, ale jeżeli odsłoni swoją dzielnicę, powiedzmy, no to mogą przyjechać Tatarzy i spalić mu całe księstwo, tak? Takie rozwiązania w grach są dopuszczalne pod warunkiem, że nie rujnują szans na zwycięstwo temu graczowi, bo to by prowadziło do frustracji. I właśnie no nie mogę pozwolić, żeby gracz tam przez godzinę czy dwie metodycznie budował swój potencjał, a później przez jakiś jeden mały błąd wszystko poszło z dymem i gracz sobie może iść do domu. W tej grze jest... No musiałem zadbać o to, żeby było stosunkowo łatwe odbicie. To znaczy, jeżeli łatwo możemy dużo stracić, to łatwo musimy też móc dużo zyskać i to się chyba udało. Szczególnie, że dzięki temu, że jest ten motyw eliminacji graczy, to nawet gracz, który nie ma szans na legalne zwycięstwo podczas rozgrywki, już jest ta ostatnia, 6. runda, gracz nie może się koronować, nie starczy mu punktów, no to zawsze jest ta furtka, pozostaje, że może zapolować na książąt innych graczy i spróbować ich wyeliminować. I to myślę, że to jest jedna z takich mocniejszych stron tego tytułu, coś co się udało fajnie zrobić, że rzeczywiście wszyscy gracze w każdej partii grają do końca. Czyli właściwie nie ma kingmakingu. No bo jeżeli możesz grać do końca, no to nie robisz kingmakingu, bo ty chcesz być tym kingiem, nie? Tak, ale co do tej kwestii balansowania, no to ja mam takie podejście, że nie lubię, gdy gra za graczy balansuje grę. Dla mnie to jest socjalizm w grach. Po prostu
Słabo grasz? Dobra. Pod koniec rundy gra ci dorzuci trochę punktów, żeby wyrównać stawkę, żeby po prostu, wiesz, nie? Tak, a tamtego spowolni, żeby przypadkiem za mocno się nie wysforował. Żeby kula śnieżna się nie zrobiła. Ja wychodzę z takiego założenia, że chcę grać w tej grze, chcę dać tyle narzędzi negatywnej interakcji, żeby mogli z łatwością powstrzymywać gracza, który się wybija. I tak jak mówię... Czyli wchodzi w takie tymczasowe sojusze, żeby lidera przytemperować. Tak. No i to jest tak samo jak gra o Tron, tylko tu jest więcej tych właśnie płaszczyzn, na których można to robić. To jest typ gry samobalansującej się tak zwanej. Czyli to na graczach spoczywa odpowiedzialność, żeby rozgrywka była wyrównana. No i gracze intuicyjnie to robią, tak? No jeżeli pojawia się gracz, który może zakończyć grę, który ma na to potencjał, no to automatycznie gracze inni skupiają na nim swoją uwagę i próbują temu zapobiec. Mhm. A powiedz mi jeszcze, bo tak jak opowiadasz o tej grze, to mi przychodzi do głowy trochę Polis, tylko że to jest dwuosobowy tytuł, ale to jest gra, która właśnie łączy element taki właśnie rozbudowy gospodarki z grą wojenną, z taką hybrydą. I często jest tak, że nie wiem, znasz może tytuł? Fran Diaz zrobił. Trudno mi jest się odnieść, bo nie grałem. Nie znasz. W każdym razie już ci mówię, w każdym razie Fran Diaz się śmiał właśnie, że ludzie, którzy przychodzą do tego tytułu, zakładają, że jest to tytuł wojenny, ale po kilku partiach okazuje się, że jednak tam się wygrywa gospodarką, a nie wojną, nie? Ciekaw jestem, co tutaj ludzie odkrywają po tych kilku partiach, po kilkunastu. Czy są jakieś warstwy, przez które ludzie przechodzą właśnie poznając ten tytuł? Zmieniają oni zdanie, powiedzmy, że no myśleli, że to jest bardziej euro, a tutaj się okazuje, że to jest jednak bardziej, albo odwrotnie. Jakie widzisz, jaki masz feedback, opinie ludzi? Tak jak obserwujesz osoby, które pograły już trochę w ten tytuł. Tak. Taką typową sytuacją jest oczywiście różni są ludzie, mam bardzo dużo tych tutaj wrażeń od ludzi, także trudno je będzie zgeneralizować, ale powiedzmy, że jeżeli tam 4 chłopów siada właśnie takich, którzy lubią grę o Tron i siada do tej gry, są nastawieni na bitkę, no to w pierwszej partii krew się leje od pierwszej do ostatniej rundy. W Polsce żaden zamek się nie ostaje, wszystko jest spalone do gołej ziemi, gracze grają do samego końca i często właśnie partia się kończy eliminacją graczy, takim krwawym rozstrzygnięciem. Natomiast jeżeli gracze grają już więcej, no to widzą, że szczególnie takie rozpoczynanie wojen na początku gry no dużo im nie daje. Tak, no bo póki nie możemy sfinalizować gry i się koronować, a do tego potrzebujemy równomiernie na 3 torach, to jest tor potęgi właśnie, to jest tor dominacji terytorialnej, powiedzmy ten militarny, i są jeszcze 2 tory, tor poparcia ludu oraz tor poparcia kleru. I w tych 2 torach progresujemy za pomocą właśnie takiej pokojowej rozbudowy, różnych politycznych działań, intryg. I gdy gracze skupią się tylko na tej wojnie, no to nie zdołają się koronować, wygrać gry, więc już w kolejnych partiach zawsze są troszkę bardziej stonowani i jak takie chytre lisy czekają dopiero na odpowiedni moment, żeby wykonać ten taki jeden chirurgiczny cios i spróbować właśnie takim eleganckim cięciem z zaskoczenia zakończyć grę na swoją korzyść. Natomiast odnosząc się do tych różnych wrażeń, no to miałem bardzo dużo graczy, spokojnych eurograczy, którzy nie lubią gier nawet takich z dużą negatywną interakcją, którzy mówili mi po partii, że obawiali się, ale się odnaleźli, bo gra pozwalała im na to, żeby nie walczyć. I oni nie byli gorsi właśnie w tej grze, bo spokojnie sobie rozbudowywali te miasta, tutaj właśnie budowali silniczki i tak dalej, i często tacy gracze wygrywali. A to takie ciągłe poczucie zagrożenia, no to nadawało im tylko, podnosiło stawkę i to nawet było dla nich przyjemne. Więc no oczywiście ja to tak opowiadam tutaj, że to wszystko tak słodko wygląda, ale no,
te moje partie na festiwalach, one też mogą być i feedback, który otrzymywałem, on może być też wypaczony, ja to biorę pod uwagę, bo to nie były blind testy i ja animowałem te rozgrywki, a dopowiadałem historię z rozbicia dzielnicowego, także to wrażenie dla graczy na pewno było bardziej płynne i łatwiejsze. Więc też te oceny na BGG, bo teraz jak to nagrywamy, to gra ma średnią ponad 9, no to żadna gra chyba nie ma tyle. Także ta średnia wynika właśnie z tych ponad... Zachęcamy do stawiania 9, 10. Tak. No, jak nie graliście, to lepiej nie? Ale jak graliście, to zachęcam. No, także pewnie spadnie ten ranking i czekam właśnie na wrażenie od grup, które już bez mojej pomocy ogrywają. No, jak się jeszcze, bo będziemy się zbliżać powoli do końca, ale jakbyś rzucił jeszcze kilka takich historii, które utkwiły ci pamięć, jeśli chodzi o rozgrywki, bo cały czas się zastanawiam, czy to jest gra właśnie, w której raczej po cichu się siedzi i tam czeka się na ten szachmat. Pewnie niektórzy tak grają z tego, co mówisz. Czy są takie emocje jak w Grze o Tron, że po prostu ktoś papierami rozwodowymi żonie rzuca w twarz po partii? Miałeś jakieś ciekawe właśnie takie sytuacje przy planszy ludzi? Znaczy, wiesz co, w Grze o Tron optymalna strategia to też jest szachmat. Po cichu. Także to w ogóle w większości takich gier. Nie? No, trzeba udawać, że się jest słabszym niż się jest, trzeba ukrywać swój potencjał i właśnie wygrać, kiedy nikt się nie spodziewa. Albo odwrotnie, albo udawać, że jest się mocniejszym i zastraszać. To tak jak Sun Tzu mówił, nie? Że jak jesteś silny, udawaj, że jesteś słaby i na odwrót, jak jesteś słaby, no to musisz udawać, stroszyć się i udawać, że jesteś silny, żeby odstraszyć. Miałeś ciekawe jakieś przygody właśnie, jak obserwowałeś rozgrywki ludzi? Tak, no żałuję trochę, że wielu nie nagrałem, że nie nagrywałem tych partii, bo naprawdę potrafi być ciekawie. Znowu, dużo zależy od graczy, jak oni bardzo chcą wcielić się, odgrywać postacie tych książąt, ale no niektóre ekipy były niesamowite, tak? Mówili do siebie tam mościu książę, tam po imionach sobie mówili, naprawdę mieli świetny fan. A jedna jest historia taka, o której opowiadam właśnie w opactwie. To może tutaj zwraca uwagę właśnie na tę grę nad stołem, jak ona jest ważna. Ale to też do wielu gier można zastosować. Jeden z graczy pod koniec gry w kluczowym momencie po prostu zagrał, że nie zagrał odpowiedniej akcji, żeby wygrać grę. Wszyscy myśleli, że zakończy. Zrobił się cały czerwony, zaczął krzyczeć, tam przeklinać. Wszyscy mu uwierzyli, a on oczywiście miał tę akcję na końcu i wszystkich oszukał i tym sposobem wygrał. No także różne są strategie, nie? Różne są strategie. Widzisz, no to jest jednak obecność twórcy ożywia grę. Pomaga wejść jednak w ten świat na pewno. Sama instrukcja to jest jednak za mało, żeby zobaczyć to twoimi oczami, więc bardzo się cieszę, że mogłeś tutaj popowiadać. Mam nadzieję też, że zachęciłeś też dodatkowe osoby. Powiedz mi, zbiórka kiedy ma startować? Na dzień dzisiejszy, na 2 kwietnia, jak to mówię, no to plan jest, żeby 13 maja wystartowała kampania. Zachęcam wszystkich do obserwowania strony kampanii na GameFound, bo... GameFound, dodamy linka też. No. Tak, dzięki bardzo. Jeżeli będziecie obserwować przed kampanią jeszcze i zdecydujecie się na kupno gry, na wsparcie projektu... No jakiś to Early Birds będzie? Też, ale oprócz tego za samą obserwację będzie figurka pierwszego gracza, taka duża Princepsa. Moim zdaniem bardzo ładna, także polecam. No jeżeli ktoś nie zdąży zaobserwować i będzie chciał mieć tą figurkę, no to będzie musiał ją niestety później już dokupić. Także tylko za darmo będzie, jeżeli ktoś zaobserwuje. No i w pierwszych 2 dniach przewiduję, prawdopodobnie będzie zestaw metalowych monet dołączany do gry. To jeszcze nie jest na 100% pewne, ale na dzień dzisiejszy taki jest pomysł. Żeby właśnie... Każda wersja będzie z figurkami, nie? Czy robisz dwie wersje? Drewno, plastik, czy nie? Tylko będzie po prostu wersja z figurkami? Nie. Dużo osób pytało o drewniane miple
no bo wiele osób jakby tak czuło, że do tego średniowiecznego klimatu będą pasować tego typu miniaturki, ale żeby to dobrze wyglądało w przypadku Principes, no to by musiały być dwuczęściowe miple, czyli podstawka i ta figurka, ten mipel właściwy, plus musiałby ten mipel właściwy być nadrukowany z obu stron. I to wychodzi drożej niż figurki z dobrej jakości tworzywa. Dodatkowo jakby były dwie wersje figurek, no to pojawiają się problemy logistyczne i też to przedraża cały proces, no bo mamy dwie wersje gry. Także to są dodatkowe problemy. No ale przede wszystkim uważam, że po prostu będą lepiej wyglądać te pełnowymiarowe figurki z tworzywa. Właśnie też stylizowane na średniowiecz. Czy możesz zdradzić oczywiście mniej więcej cenowo, jak ten produkt 400 plus 500 plus, czy na razie jeszcze nie możesz takich informacji, nawet przybliżonych gdzieś tam widełek podać? Przybliżone mogę. Nie wszystko może być. Przybliżone mogę, bo mam stare wyceny jeszcze z jesieni z fabryki. Na dniach będę wysyłał zapytanie o kolejną wycenę zaktualizowaną, także wtedy będę mógł jakby z pełną odpowiedzialnością już ustawiać sobie ceny, żeby... Tak, podana informacja nie jest ofertą handlową w konkretnym znaczeniu. No muszę to tak zrobić, żeby na minus nie wyjść, nie? Żeby do tego całego interesu nie dołożyć, bo to nie o to chodzi. No ale chcę też zrobić jak najbardziej przystępną cenę, szczególnie dla polskiego odbiorcy. Wiadomo, że nasze portfele nie są tak zasobne jak zagraniczników, a najbardziej mi zależy na odbiorcy. Zależy, na którą granicę spojrzymy. No tak. No, ale żeby tutaj jakby konkret jakiś rzucić, to chciałbym w okolicach 85 euro podstawkę zrobić. Myślę, że to jest taka kwota mniej więcej bezpieczna dla mnie. Raczej standardowa. Ale też akceptowalna, myślę, dla graczy, tak? A powiedz mi, czy planujesz jakiś rozwój? Czy teraz projektując tę grę, projektowałeś ją jako taki zupełnie kompletny projekt zamknięty, czy gdzieś tam się narodziły jakieś pomysły ewentualnego, jeśli będzie duże zainteresowanie jakichś dodatków, czy wariantów? Jak ty to widzisz? Dodatki powstają właśnie teraz. Ja też nie jestem fanem takich nadmuchanych przesadnie projektów. Właśnie tylko pod te Kickstartery, crowdfundingi. No nie lubię tego. Ale mam tutaj pomysły na takie dwa mini dodatki, które będą w jednym pudełku się mieściły. I właśnie w momencie, kiedy rozmawiamy, to powiedzmy, że zamykam takie ogólne zręby tutaj tych dodatków. Super. I one się pojawią już na kampanii dostępne. O, fajnie. A o jednej rzeczy nie spytałem właśnie, bardzo ważnej. Jak jest ze skalowalnością? Jak wyglądają rozrywki? Bo będzie, rozumiem, od dwóch. Znaczy pewnie wariant solo też, czy nie? Tak. Nad wariantem solo także pracuję, on jeszcze nie jest gotowy, ale będzie. To nie będzie nic rozbudowanego, żeby tam jakby nie budować za dużych oczekiwań. Mam 2 strony w instrukcji przeznaczone na to i tak o tym mówię, bo strony instrukcji muszą być wielokrotnością 4. No tak, 4, 8. I dokładnie 2 strony po prostu mam przeznaczone w instrukcji, więc to musi być coś zwartego. Też nie przewiduję dodatkowych komponentów specjalnie dedykowanych do wariantu solo. Ale już myślę, że całkiem ciekawa koncepcja się rodzi i nawet gracze solo będą mogli się fajnie pobawić. Na pewno będzie to fajny tryb do treningu i takiego rozgrywania właśnie sobie treningowego przed na przykład grami z innymi graczami. Ale jak ci się gra właśnie 2-osobowo, 3-osobowo, jaki wariant najbardziej lubisz? Bo to będzie do 5, tak? Dobrze pamiętam? Nie, to jest 4 i nie będzie więcej. W poprzedniej grze Brytwaldzie z dodatkiem jest 5 graczy i w kolejną grę, którą planuję, ona będzie bazowo na 5, natomiast tutaj mapa nie pozwala na większą liczbę, musiałaby być zupełnie przekształcona ta mapa.
też tematycznie to by było na siłę bardzo wprowadzenie 5. gracza. Są te 4 dzielnice główne i to się tak zamyka. Jeżeli chodzi o skalowalność, oczywiście ja powiem jako autor, że wszystko jest super, no. Ale nie, no szczerze, jakby z ręką na sercu, gracze chwalą, dotychczasowi testerzy. Są też 2 warianty rozgrywania gry w mniejszej liczbie graczy. Jest wariant bierny, gdzie po prostu wystawia się całe armię niegrających dzielnic i po prostu one pilnują tych obszarów. Można zdobywać obszary. Ja nie lubię wycinania też mapy. A jest też wariant taki zaawansowany dla właśnie bardziej doświadczonych graczy. To jest wariant aktywny, gdzie mamy specjalny taki komponent, który dokłada się do własnej planszetki i mamy system łączonych akcji. Czyli kiedy my robimy na przykład ruch, możemy częścią tych jednostek neutralnych nie grających się poruszyć. Aha, fajnie. Kiedy my coś budujemy, tam się coś buduje. Kiedy my rekrutujemy wojsko, tam się coś rekrutuje. Także wprowadza... Bardzo lubię taki dummy player, tylko że sterowany przez graczy, którzy walczą o niego. Tak. Czyli to będą takie siły, które cały czas przechodzą z rąk do rąk i częścią nich mogą manipulować gracze. No i tak jak mówię, no, do tej pory to się podobało. Ja ci powiem osobiście, że nawet chyba wiadomo, że w 4 graczy to jest pełnia doświadczenia. To jest ta pełnia, tak? Jest cała mapa zapełniona przez graczy. Najbardziej intensywna rozgrywka. Natomiast ja chyba najbardziej lubię na 3 nawet, bo jest większa kontrola i większa sprawczość. Znaczy jest taki, powiedzmy, złoty środek. Mniejszy chaos. Między tym, co zależy od ciebie, a co się dzieje poza tobą. No i myślę, że to działa fajnie. Nie? No a na 2 graczy to jest taki szachowy pojedynek. Ale z tym wariantem dokładania sobie tych akcji łączonych, no to też potrafi być bardzo ciekawie. Super. Rozgrywka 2 godzinki? Znowu zależy od ekipy, czy są, no ale to też jest banał, nie? To w każdej grze. Są zamulacze, są gracze, którzy grają bardzo energicznie. Natomiast standardowo to jest około 2 godziny, 2,5 do 3 na 4 graczy. Bywały partie na 4 graczy, które zamykały się w godzinę 15 nawet. Jest 6 maksymalnie rund, a 3 razy bodajże zdarzyło się, że już w 3. rundzie ktoś się koronował i zakończył grę. No a są partie takie, że trwają właśnie pełne 6 rund. Jest kompletny chaos i gracze do samego końca tam się wyżynają. Jest bardzo dużo bitew, więc to też zabiera czas i jest różnie, ale powiedzmy, że najbardziej standardowy, jakbym wziął średnią, to pewnie 2,15, 2,20. Czyli na pudełku pewnie będzie 90-120, tak? No też nie chcę kitów wciskać, nie? Także jakoś tam uczciwie to opiszę. Dobrze. Super, bardzo Ci dziękuję za przybliżenie tego tytułu. No, wygląda to naprawdę fajnie, więc mam nadzieję, że wsparcie będzie spore. Ja też tutaj się spróbuję dorwać do egzemplarza. No tak jak mówiłem, w Lublinie czeka na Ciebie jeden egzemplarz, także liczę na to, że dżentelmenom też uda się tutaj spróbować. Także jeśli Filip słuchasz, to oddaj pudło, oddaj fartucha. No. Dzięki serdecznie, bardzo Ci dziękuję. No, trzymam kciuki za projekt super, bo troszkę chyba zapomnieliśmy, do czego służą wspieraczki, bo usiadły na nich te wielkie krowy w stylu Simon i tym podobne, które w godzinę czasu zbierają $1 000 000, a tak naprawdę dla takich projektów jak ten, te wspieraczki powstały, takie było zamierzenie, więc cieszę się, że znalazłeś sobie odwagę, trochę jak ten Królewicz, który się odważył w Twoim projekcie. A, to nawet to widziałeś. Tak jest, przeglądałem, no więc trochę jak ten Królewicz właśnie, no odważyłeś się wejść na głęboką wodę, no ale super, masz myślę zaufanie wielkiej ilości osób, które cię wspierają, które ci kibicują i no
po cichu, ale jestem przekonany, że to będzie sukces, jeśli chodzi o zbiórkę, więc wróżę jak najlepiej i mam nadzieję, że no naprawdę uda ci się, bo nie powiedzieliśmy, ale planujesz tak około roku, tak, dostarczyć produkt. Tak jak mówiłem, nie mam doświadczenia, ale wierzę, że w rok nie mam argumentów, dlaczego w rok nie miałoby się to zamknąć. Przy takiej właśnie uczciwej, sumiennej pracy cały czas nad tym projektem, no bo póki właśnie nie złożę plików do drukarni chińskiej, no to nie planuję się niczym innym zajmować, nie? Bardzo mi się podoba twoje podejście, bo w większości przypadków, jeśli chodzi o wydawnictwa, to wygląda na tej zasadzie, że ruszamy z projektem, wysyłamy kilka kopii do recenzentów, spływają recenzje, wrzucamy je na zbiórkę. Kochani, jesteście cudowni, wspierajcie nas, no i zamykamy temat, lecimy dalej. A tutaj ta uczciwość, transparentność jest po prostu widoczna przez ten rok, od kiedy tam wrzucasz, czy nawet więcej, to cały czas widać, gdzie się pojawiasz, jak prace trwają, jak się projekt zmienia, także jak ktoś chce, może sobie spokojnie prześledzić, zobaczyć, jak ten projekt się zmieniał. To nie jest tak, że Principes wyglądało zupełnie inaczej, że to było ryzyko czy monopolii, a dzisiaj jest tym, czym jest, tylko że jest to produkt, który ewoluował, a nie zmieniał się co miesiąc winny, więc no... Znaczy wiesz co, no, ja wychodzę z założenia, że ja nie mam wyboru i wtedy jest łatwiej. Dostałem to stypendium, no musiałem to zrealizować, tak? Inaczej przyszliby smutni panowie i kazali oddać pieniądze. Musiałem, chciałem. Też mówisz o tym raportowaniu moim na Facebooku. To ja też dla siebie to robiłem, bo to mi daje po prostu bardzo dużo siły i takiej pozytywnej energii, jak widzę, że ludziom się podoba to, co robię. I taka możliwość konsultacji, cały czas właśnie pokazywania tego, co się robi i otrzymywania feedbacku na bieżąco, no to jest no super i polecam wszystkim autorom, żeby tak to właśnie robili, jak tworzą grę. Od razu też się buduje baza potencjalnych właśnie wspierających klientów. Jak organizowałem testy na festiwalach, to naprawdę nigdy nie było problemu, żeby zebrać pełne stoły. Także no fajnie i polecam. Życzę po prostu dużego sukcesu później w jakichś międzynarodowych zbiórkach, żeby ten projekt się odbił szerszym echem. Znaczy to będzie międzynarodowa zbiórka. No tak, więc być może już tutaj... Ja zadeklarowałem, że będzie i wersja angielska, i francuska, i niemiecka. Możliwe, że troszkę przestrzeliłem z tym. Zobaczymy, ile tam się uzbiera. Jeszcze właściwie nie zacząłem inwestować w reklamy. Także ci wszyscy obserwujący na GameFoundzie to są, powiedzmy, że z organicznego ruchu. No więc mam nadzieję, że uda się właśnie w tych ostatnich tutaj tygodniach rozsławić też całą grę, cały projekt na zagranicę bardziej. Bo wysłałeś też gdzieś jakimś zachodnim recenzentom, tak? Tak. I w Stanach, i we Włoszech do 2, i w Niemczech, i we Francji, i na Słowację nawet, i do Szwajcarii. Także powinno być dobrze. Powinno być dobrze, zobaczymy jaki będzie odbiór. Jeszcze. No bo to, że się wysłało recenzję, egzemplarze do recenzji, to nie oznacza, że recenzje będą pozytywne i nakręcą zainteresowanie. No ale mam nadzieję, że... Trzeba było od razu do pudełka włożyć parę euro. No... Nie, myślę, że będzie sukces, więc trzymamy kciuki. Dobra, i to co? Dziękuję bardzo za możliwość. Tak jest. Dziękuję serdecznie i bardzo czekamy na otwarcie zbiórki. Hej. Super, do usłyszenia, pa.